Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o serialach. Nie, dzisiaj akurat będzie o komiksach, będzie o horrorach, będzie cykl PESEL-u nie oszukasz. Czyli krótko mówiąc, pomówimy o tym, co tam ciekawego w Hollywoodzie, co słychać w świecie filmu, kultury i sztuki. Dzień dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Cześć, Lancel, Jurek Piechota, Jason Kruger, Paradox Kamera. Witam bardzo serdecznie. Ciekawy gier, a także Krzysiu Lesiu, dawno niewidziany moderator. Bardzo mnie to cieszy, że się w końcu pojawiliście i jest naprawdę dobrze, jest mocno. Trochę opalony, co? Akurat dzisiaj wybraliśmy się nad morze. A kto zabroni? Czemu nie? Można śmigać. Słuchajcie, tematów dzisiaj mamy mnóstwo, bo oczywiście będzie rubryka cykl Amazon poleca, więc sobie o tym pomówimy. Będą nowości na Xbox Game Pass, nowości na Kanal Plus Online, te najciekawsze oczywiście sierpniowe. Jak już mówiłem, że będzie niestety cykl PESEL-u nie oszukasz. No niestety kres pewnej epoki, panie i panowie, bo nawala synchro, obraz, dźwięk. O proszę bardzo, tutaj już mówisz. O widzisz, no synchronizacja jest nie teges. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nawala synchro, obraz, dźwięk. Która jest kamera? Kamera jest ta dobra, w porządku. No to co tutaj się dzieje? O co chodzi? Nie wiem, no wygląda wszystko dobrze, wygląda wszystko w porządku. No możliwe, że coś niestety znowuż nie gra. Dajcie znać, jest duży jest asynchron, a będziemy zaraz pewnie nad tym pracować. Ale wracając do meritum, no niestety koniec pewnej epoki, ponieważ Disney rezygnuje z płyty Blu-ray i DVD, a dla takich osób jak ja, które kolekcjonują, to po prostu jest raczej zła wiadomość. Jak już mówiłem, będzie o komiksach, bo okazuje się, panie i panowie, że Gal Gadot najprawdopodobniej wróci do roli Wonder Woman. Tak, oczywiście, że tak. Swoje 4 litery jeszcze do DC wtrącił Dwayne Johnson, bo miał powstać Black Adam 2, nie powstanie. O tym sobie pomówimy jak najbardziej. Coraz bardziej klaruje się obsada filmu Fantastyczna Czwórka, więc o tym będzie. Będzie o sadze zmierzch, ale tej dobrej, czyli Twilight of the Dead, czyli o ostatnim filmie o zombie George'a A. Romero. O tym sobie również pomówimy. Mów do mnie dostanie kontynuację, mimo że jeszcze nawet w Polsce nie było premiery. Będzie nowy Wiedźmin, ale od Sapkowskiego, bo pan Andrzej pisze, a także gra planszowa Monopoly doczeka się w porządku, doczeka się wersji filmowej. U mnie wszystko w porządku, u mnie jest ok, nie ma usterek. No widzisz, Lancel, więc krótko mówiąc, pewnie musimy zainwestować w nowe komputery, bo wiadomo jak to czasami jest. Już tylko wejdę na Twittera albo na X, nie wiem jak to się teraz nazywa. W każdym razie wiem, że jak wpiszę twitter.com to przejdzie dalej i raczej nie ma problemu, bo jest właśnie jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać oczywiście z zeszłego tygodnia i akurat znajdzie się, kiedy będziemy mówili o Monopoly, to będzie idealny czas, ażeby pomówić o tym, jakie nowe rzeczy będą się pojawiały, jakie nowe filmy, produkcje, co się będzie działo. Więc mam otwarte, także jest dobrze. Słuchajcie, więc zaczniemy od Amazon poleca. Dla tych, którzy po raz pierwszy są na kanale, nie wiedzą dokładnie o co chodzi. Amazon poleca to jest Amazon, wiadomo, Polska i co jakiś czas tam mi wysyłają oczywiście informacje o kup to, więc ja wybrałem te trzy najciekawsze, które wam mogę polecić. One są w dobrej cenie ze zniżkami i tak dalej. Wiadomo, to są linki afiliacyjne, tak zwane reflinki, więc jeżeli ktoś z was kupi, no to Amazon z racji tego tam 2 czy 3% mi odpali, krótko mówiąc. Więc tak to jest. Jak to koniec DVD? No koniec DVD, będziemy o tym mówić. Więc słuchajcie, zaczniemy może od filmu, który to naprawdę już kilka razy też pokazywałem, ale niech będzie. Interstellar, film bardzo dobry, ważna sprawa. Te filmy staram się, żeby miały polskie napisy albo lektora, czy tam dubbing, no jak najbardziej Interstellar ma polskie napisy, 139,99 za Blu-rayasa albo 48 za DVD, tak, za DVD. To są te wszystkie rzeczy, ja je powrzucałem wam tak naprawdę w opisie, to wszystko jest, możecie sobie sprawdzać i ja to w sumie jeszcze, wiecie co, będę wrzucał też na czacie, będzie łatwiej, żeby to ogarnąć. Proszę bardzo, tutaj ciach na czacie wrzucam Interstellar i to jest ważne, jeżeli chcecie skorzystać z tych zniżek, no to musicie w miarę się pospieszyć, bo one dosyć szybko się ruszają, więc Interstellar to jest numero uno. Drugie,
Paczka, którą sobie sam kupiłem również, czyli Wstrząsy, panie i panowie, też tutaj widzicie, że 8 maja do mnie dotarła 6 filmów. To nie są wszystkie filmy, bo wiemy, że 7 już jest gdzieś akcja się dzieje gdzieś w Nowej Zelandii, w Australii, gdzieś w tych regionach jest to rzeczywiście umiejscowione, no i było ostatnio w ogóle podgłosowanie, podrzuciliście, no ale jakoś się niestety nie dało, nie udało się i nie zostały wybrane Wstrząsy. Mówię, linki są również w opisie, także na czacie, więc można sobie jak najbardziej kupić. Ile to jest DVD? Wersja, to jest niby pokazana wersja Blu-rayowa, ale to jest DVD za 86 zł. Także można sobie ogarnąć. I na koniec, ponieważ z kimś się ostatnio zgadałem właśnie na temat tego filmu Robin of Sherwood, tego serialu, przepraszam, Robin of Sherwood z lat 80., gdzie tam właśnie Michael Pratt występował w roli Robin Hooda. No i była taka sytuacja, że ta muzykę do tego filmu robił właśnie Klanat, panie i panowie, no i to jest oczywiście wersja koncertowa Klanat Christchurch Cathedral, czyli ich koncertówka. Jak się można domyśleć, tutaj nie ma polskich napisów ani polskiego lektora, no bo rzeczywiście jakoś to nie mamy potrzeby do koncertu, więc możecie spokojnie te rzeczy sobie drogą kupna nabyć. Cześć, witam Cię Brontos na Wiedźmina od Sapkowskiego. Poczekamy krócej niż nowy sezon serialu, o ile w ogóle będą dalej kręcić. Zgadza się, o tym sobie jak najbardziej mówimy. Wiem, Wiktor, że kupiłeś, bardzo mnie to cieszy. Cyfryzacje chcą kończyć z pieniądzem papierowym, nad czym ubolewam, podobnie z grami i filmami. Teraz kupujesz nieraz grę w pudełku, otwierasz, a tam kod na grę, tragedia. No widzisz, czasami tak to jest, że dla nich, czekajcie, może zmienię kamerę, dla nich to jest lepiej, ponieważ to jest taniej dla wytwórni. Pomyślcie w ten sposób, że kiedy wytwórnia na przykład wypuszcza film, niech będzie, mówimy o Wstrząsach, tak, wychodzą Wstrząsy, no i oni nagle stwierdzają, na przykład nagle stwierdzają, ok, wypuścimy ten film i zamiast wydawać tam, nie wiem, milion płyt na cały świat, zamiast tam tłoczyć, bić, wysyłać, czyli płacić wytwórni, płacić samochodom, żeby to zawiozły w sklepach i tak dalej marża, to oni sobie tylko wrzucą, dziękuję bardzo, na serwer i mają to w nosie. Ale o tym oczywiście troszeczkę więcej powiem za chwilę. Witam Cię bardzo serdecznie, Adalt, fajnie, że jesteś. Więc to są rzeczy, które można sobie obejrzeć, kupić i no, będę bardzo zadowolony, bo są akurat rzeczy w miarę sensowne. Słuchajcie, lecimy dalej, bo wiem, że kilku graczy tutaj już jest w tym momencie. Xbox Game Pass, nowości sierpniowe hity. Nie jest tego zbyt wiele, ale zawsze coś. Może ktoś dla siebie coś znajdzie. Jest to informacja nadesłana od Xboxa, panie i panowie, czyli już, no bo dzisiaj jest 6, to 3 sierpnia swoją premierę, no pojawiło się już na Xbox Game Pass. Gra A Short Hike, 8 pojawi się Broforce Forever, 9 Limbo, 10 sierpnia Airborne Kingdom, a 15 sierpnia pojawi się gra Everspace 2. O, panie i panowie, kto tu się pojawił? Cesarz horroru. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Galerianie. Przychodzi Bóg do lekarza, a lekarza też nie ma. Witam Cię bardzo serdecznie, Rafał. Fajnie, że jesteś. Bardzo mnie to cieszy. Więc jeżeli są tutaj gracze, to jak najbardziej możecie skorzystać. Ja akurat jestem człowiekiem od PlayStation, więc tym razem nie skorzystam. Jakoś nie ma opcji, ale za to jest opcja na Kanal Plus Online, panie i panowie, nowości sierpniowe. A tutaj rzeczywiście też jest kilka rzeczy, więc warto skorzystać. No przede wszystkim to już widać, że to jest Wieloryb, bardzo dobry film z Brendanem Fraserem w roli głównej, ale słuchajcie, co jest? To też nie tak, że są nagle wszystkie produkcje, tylko te najciekawsze. Wieloryb 27 sierpnia będzie miał swoją premierę. Już, nie chcę zwiastunów. Ojciec chrzestny Harlemu, sezon 3. Tutaj widzę, że Forest Whitaker pojawia się na ikonie, więc jeżeli lubicie trzeci sezon, no domyślam się, nie znam, bo ja akurat do Kanal Plus Online nie mam dostępu z racji tego, gdzie mieszkam, więc jest słabo. Co dalej? Purpurowe Rzeki, sezon 4. Premierowe odcinki we wtorki od 8 sierpnia. Detektywi Pierre Niman i Camille Delaunay powracają po raz 4, by rozwikłać sprawę, z którą nie radzi sobie lokalna policja na południu Francji. No bo to wiadomo, Francuzi, no to niekoniecznie sobie muszą ogarnąć. Detektyw Marlowe, proszę bardzo, czyżby tym razem w Marlowa wcielił się Liam Neeson? Tak, w głównej roli Liam Neeson. Mamy rok 1939. Przenosimy się do Los Angeles. Legendarny detektyw Philip Marlowe otrzymuje nowe zlecenie. No i bardzo pięknie, wracamy do klimatów noir. Może będzie rzeczywiście coś z tego ciekawego. Liam Neeson chyba tak naprawdę od
tego momentu, gdzie tam grał w tych filmach typu, jak to było? Uprowadzona, tak? 1, 2, 3. To chyba rzeczywiście nic ciekawego nie zrobił, no ale może tutaj będzie dobrze. Plan na miłość. Premiera 14 sierpnia. Plan jest taki, że filmowa Zoe, zmęczona randkami umawianymi przez internet i rozczarowana serią katastrofalnych uczuciowych niepowodzeń, postanawia towarzyszyć miłosnej drodze jako filmowa dokumentalistka swojemu przyjacielowi z dzieciństwa. No więc pewnie jakaś tam komedia romantyczna. Łatwo się można domyśleć. Gorące krzesło. Czy ja tutaj widzę Mela Gibsona? No oczywiście, że tak. Mel Gibson, Kevin Dion i Shannon Doherty. Shannon Doherty, dla tych, którzy, tak jak ja, wychowali się w latach 80., 90., to jest dziwna informacja, bo Shannon Doherty grała Brendę Walsh w takim serialu Beverly Hills 90210, ale w tym oryginale, nie w tej nowej wersji, teraz jest. No a Kevin Dion, no to wiadomo, kim jest. Thriller od producentów Irlandczyka. Dion wciela się tu w byłego hakera pracującego aktualnie w firmie informatycznej. No myślałem, że będzie pracował w firmie kurierskiej albo że będzie przy pompowni ścieków pracował jako informatyk, no ale dobrze, że tutaj. Także możecie sobie zobaczyć również to. Bohater, premiera 30 sierpnia, najnowszy film najsłynniejszego współczesnego irańskiego reżysera Asghara Farhadiego. Dobrze powiedzieli, bo już troszeczkę wyglądało jak nowy film z Natalią Janoszek w roli głównej. Więc panie i panowie, to są nowości sierpniowe na Kanal Plus Online. Jak to jest u was? Wiem, że Ormando rozdawał ostatnio miesiąc darmowy chyba, wejściówki, no miesięczne abonamenty miał u siebie. Wiem, że rozdawał, także możecie sobie skorzystać. Kiedyś planowałem sobie kupić PS, ale ostatecznie zrezygnowałem. No u nas jest PS jeszcze 4, to nawet nie 5, także ale ja i tak jestem bardziej osobą, która jest może nie skazana, ale przyzwyczajona do komputerów, także tutaj jest Steam działa i Epic, także nie ma jakoś takiej, a konsola jest, bo słuchaj Flexma, jestem takim graczem, że kiedy od Mikołaja pewnego roku dostałem grę, to otworzyłem ją bodajże 3 lata później. Nawet nie wiedziałem, że jest serial purpurowy rzek, widziałem film z Jean Reno całkiem ciekawy. No widzisz, no więc możesz skorzystać. Beverly Hills 90210. O, robota. Widziałem dom Brandy. Tak, no bo Lancel, panie i panowie, był w Ameryce. Tam Brandona grał Jason Priestley, a nie pamiętam naprawdę, kto grał ich rodziców, no bo to rzeczywiście niekoniecznie takie rzeczy trzeba pamiętać, więc Kanal Plus daje radę. Zresztą no, teraz mamy ale mamy teraz strajki scenarzystów, aktorów, to się naprawdę jeszcze przeciąga. W ogóle mówiłem o tym dzisiaj w trakcie odcinka mobilnego na żywo, że Fran Drescher, czyli szefowa Związku Zawodowych, powiedziała, nie, my jesteśmy przygotowani na pół roku strajków. Spokojnie, my tym ludziom będziemy wypłacali pieniądzury, także my się nie ugniemy, nie ma bata, nie damy się. No i mam nadzieję że rzeczywiście, że będzie w porządku. Spoko, ja w 4. klasie odstałem na Mikołajki Chińczyka od koleżanki, a chyba do dzisiaj go nie rozpakowałem. No zdarza się, wiesz, no są takie rzeczy, które wiadomo, że mamy rzeczy, które celowo nie rozpakowujemy. Ja tutaj mam, no nie widzicie, ale pokazywałem wam kiedyś, mam takiego wielgaśnego, ja wiem, taki 30-40 cm Pennywise z tego nowego, czyli z tej nowej wersji. Też sobie siedzi w pudełku i nikt go jakoś nie rusza. Marcin, jak tam żyje? Lincoln, wszystko z nim ok, bo dawno się nie udzielał. Lincoln w porządku, jak najbardziej. Nie ma najmniejszego problemu. Ostatnio gadałem z nim? Tak, gadałem z nim. Ostatnio załatwialiśmy właśnie tą skrzynkę pocztową, ale jeszcze się nic nie urodziło. A czemu nic się nie udzielał? No bo byłem na wakacjach, więc nawet nie było co montować, panie i panowie. Dobrze wiecie, że on wszelkiego rodzaju dziesiątki montuje, wszelkiego rodzaju bluzgane recenzje. Miałem niedawno robić jedną bluzganą recenzję, bo zainteresował mnie bardzo, zresztą mówiłem wam o tym chyba tydzień temu, czy tam 2 tygodnie temu, materiał Stanowskiego o Natalii Janoszek i miałem właśnie robić ten jej film Chicken Curry Love, bo to jest prawo, a nie miłość, no ale nie udało mi się znaleźć filmu w wersji z polskim albo z angielskim lektorem, napisami, czymkolwiek, więc sobie odpuściłem, a domyślałem się, że to raczej byłoby bluzganie. Też dostałeś pytanie o Lincolna. No on się w tym momencie nie udziela ani na Twitchu, ani w to, ani w tamto, także troszeczkę tak to jest. Słuchajcie, no teraz będzie kilka smutnych chwil, bo PESEL-u nie oszukasz, panie i panowie, więc pomówimy o tych smutniejszych chwilach, bo Angus Cloud, aktor znany z serialu Euforia, nie żyje, miał 25 lat. No to rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo młody wiek. Nie podano przyczyny śmierci, nie jest jeszcze znana. Skąd go możecie znać? No jak tutaj jest właśnie napisane,
aktor ukończył Oakland Schools of Arts, gdzie poznał Zendayę, z którą później spotkał się na planie Euforii. W popularnym serialu HBO aktor wcielił się, tak, HBO, w postać Fesco, dealera narkotyków zahartonowanego przez ulicę Twardziela o miękkim sercu. W Freaky Tales zobaczymy go, jeszcze kilka jest oczywiście produkcji, które zostały już nakręcone, ale jeszcze nie opublikowane. W Freaky Tales zobaczymy go u boku Pedro Pascala i Bena Mendelssohna. Z kolei w The Line wystąpił obok Johna Malkowicza i Alexa, przepraszam bardzo, Wolfa. Także no dosyć poważna sprawa, 25 lat. No, źle się dzieje w państwie duńskim. W ubiegłym tygodniu Cloud pochował swojego ojca. Młody aktor cierpiał na depresję. O swoich problemach i zmaganiach z chorobą mówił otwarcie. Mamy nadzieję, że jego odejście pozwoli zrozumieć innym, że nie są sami, że nie muszą zmagać się z niczym na własną rękę w ciszy, napisali jego bliscy. No niestety tak to jest, że depresja to jest wielkie cholerstwo, panie i panowie, i mam nadzieję, że jeżeli ktoś cierpi, to jak najbardziej odzywać się, korzystać z pomocy, bo to nie ma się czego naprawdę, nie ma się czego wstydzić. Kolejną osobą, która od nas, panie i panowie, odeszła, jest Paul Rubens. I może nazwisko niewiele mówi, ale każdy chyba kojarzy postać Pee-wee Hermana. Nie z góry można powiedzieć, aktor i komik, miał 70 lat, jak podaje portal Deadline. Amerykański aktor, komik i scenarzysta Paul Rubens, znany przede wszystkim z roli Pee-wee Hermana, nie żyje. Zmarł w niedzielę po 6-letniej walce z rakiem. Miał 70 lat. Nie to, żebym teraz chciał jakoś mędrkować czy cwaniakować, ale dziwi mnie, że jesteśmy w stanie polecieć w kosmos, niemalże na Marsa, spływamy niemalże do rowu mariańskiego, a ciągle nie jesteśmy w stanie wyleczyć raka. Kilka słów o Hermanie, panie i panowie. Karierę rozpoczął w 70 roku, dołączając do trupy komediowej The Groundlings jako komik, improwizator i aktor. Przez kolejne 10 lat pojawiał się epizodycznie w wielu filmach i serialach, m.in. w kultowym Blues Brothers, o czym nie wiedziałem, a film widziałem już z 500 razy. Przełomem w jego karierze było dopiero wymyślenie scenicznej persony przyjaznego dzieciom i młodzieży błazna, komika i marzyciela Pee-wee Hermana. Więc rzeczywiście ja akurat z tej roli go najbardziej pamiętam. W 1985 roku połączył się siły ze wschodzącą gwiazdą amerykańskiej reżyserii Timem Burtonem, tak, tym od Batmana i Soku z Żuka, i nakręcił wielką przygodę Pee-wee Hermana. Był to jego debiut kinowy i zarazem olbrzymi sukces kasowy, a także komercyjny. Fani ciepło również wspominają jeden z jego powrotów do aktorstwa, czyli film Blow z Johnny Deppem. No jednak nie wszystko poszło tak jak chciał, kariera wyhamowała. Na raka cierpiał od 6 lat, nigdy nie opisał swojej sytuacji publicznie. W ostatnim opublikowanym już po śmierci przez rodzinę wpisie na Instagramie napisał: proszę, przyjmijcie moje przeprosiny za to, że milczałem o tym, co działo się ze mną przez ostatnie lata. No także jak widzicie, jest no, nie najlepiej i od razu szybko przeskoczymy dalej, bo rzeczywiście jeszcze jedna osoba od nas odeszła, a tym razem jest to Mark Margolis, znany Hector Salambaka z Breaking Bad i Zadzwoń do Saula. Miał 83 lata, jak podaje The Hollywood Reporter. Margolis zmarł po krótkiej chorobie w czwartek w szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku. Informację o jego śmierci ujawnił syn. Morgan Margolis miał 83 lata. Więc kilka słów jeszcze na temat tego aktora. Zagrał w takich produkcjach jak W starym dobrym stylu, W przybraniu mordercy, Arthur, to jest ta komedia z Lizą Minnelli i Dudleyem Moorem w rolach głównych, Cotton Club, czyli film Francisa Forda Coppoli, więc całkiem sensownie, całkiem dobrze. Wystąpił w takich produkcjach jak Człowiek z blizną, Ace Ventura, Psi detektyw, regularnie współpracował z Darrenem Aronofskim, zagrał w jego filmach Pi, Requiem dla snu, Źródło, Zapaśnik, Czarny łabędź i Noe wybrany przez Boga. Więc jak najbardziej porządne, panie i panowie, jak najbardziej porządne produkcje. W jego filmografii są także m.in. 1492 Wyprawa do raju, Władza absolutna, to już jest ta nowa, chyba. Władza absolutna, a nie, to będzie z Clintem Eastwoodem i z Morganem, przepraszam, i z Ginem Hackmanem. Hannibal i Gdzie jesteś, Amando. Zagrał również w serialach Columbo, The Equalizer, Więzienie Oz, Mildred Pierce, Santa Barbara, Gliniarzy prokurator. Piękne seriale. Star Trek Następne pokolenie, Zagubiony w czasie, Prawo i porządek, Seks w Wielkim Mieście, więc rzeczywiście dosyć piękna kariera. W 2012 roku Margolis otrzymał nominację do nagrody Emmy za występ w Breaking Bad. Ostatnią pozycją w jego filmografii pozostaje Zadzwoń do Saula. Aktor miał 83 lata. Herbatka, ale wasze zdrowie, panie i panowie. Już tutaj sprawdzam
co piszecie. Tutaj się dzieje na czacie. Aha. Proszę bardzo. Jak to koniec DVD? No niestety koniec DVD. Akurat to jest materiał, o którym pomówimy zaraz. Nie rozumiem fenomenu euforii. Po 15 minutach wyłączyłem. Nie dla mnie zresztą idol tego reżysera kiepskie oceny zbiera. Wiesz co, nie widziałem ani euforii, ani idola, ale słyszałem właśnie, gro osób mówi, że idol, nawet chyba właśnie wspomniane wcześniej Ormando mówi, że to jest po prostu porażka, przynajmniej dla niego. Także no słabo. Niestety rak to choroba cywilizacyjna, uległa nasileniu po latach 80. Sam straciłem brata w ten sposób. Niby medycyna próbuje wygrać wyścig z dziadostwem, ale no nie nadąża. Niestety, tak jak tutaj wiesz, PESEL-u nie oszukamy, panie i panowie. Ja przypominam, że dzisiaj sobie mówimy, co tam w Hormudzie. Gadamy sobie o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły w zeszłym tygodniu. Jeżeli oglądasz z odtworzenia, to takie troszeczkę Matrix, teraz będzie Incepcja może, to w opisie jest spis treści. Tam możesz sobie skakać dokładnie po wybranych, interesujących ciebie tematach, bo tam tak to rzeczywiście jest. Po co wojny, skoro mamy depresję i Rakowskiego? No niestety nie jest to fajna sprawa. Więc, bo dużo jest zapytań o to, co się dzieje, o co chodzi z tym koniec DVD, no więc zaczniemy ten temat, bo Disney, panie i panowie, rezygnuje z płyt DVD i Blu-rayów, czyli nie będzie już fizycznie wydawał tychże produkcji, jak podaje nam Collider. Oto znak zmieniających się czasów. Disney nie będzie już więcej wydawał swoich filmów i seriali na płytach DVD i Blu-ray. Na razie decyzja koncernu dotyczy wyłącznie Australii. Wydaje się jednak, że jest to sygnał nieodwracalnej zmiany. Tym bardziej, że polski rynek niespecjalnie jest duży, bo nawet jak tak przeglądam te propozycje dla was, kiedy to próbuję coś na Amazonie wyhaczyć, no to mnóstwo jest filmów, tytułów, ale no niewiele jest z polskimi napisami, więc nie wiem, czy to akurat Amazon, czy fakt, że w polskim jakoś tam umyśle szeroko, bardzo mocno zakorzenione jest piractwo. W każdym razie decyzja Disneya podyktowana jest oczywiście rezygnacją konsumentów z zakupu filmów na fizycznych nośnikach. Sprzedaż płyt DVD i Blu-ray spada, a rośnie za to zakup cyfrowych kopii oraz platform streamingowych. To, co ja wam mówiłem wcześniej, dla nich to się nie opłaca już w tym momencie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni już do tego, że idziemy sobie spokojnie i jedziemy, nie wiem, autobusem do szkoły, do pracy, ciach, telefon, Netflix, Disney+, słuchawy i oglądamy sobie na przykład serial. I to się zmieniło, bo jak już mówiłem wcześniej, oni tworząc film, na przykład tutaj mamy oczywiście Strażników Galaktyki, czy tworząc Strażników, wrzucają go na przykład na tego Disneya Plus i tyle. I więcej ich to nic nie interesuje. Zrobili tam napisy, no nieważne, polskie, szwedzkie, rumuńskie, jakąś ścieżkę dialogową i to wszystko. A kiedy to trzeba wydać fizycznie, no to tak, trzeba to wydać, więc jest tłocznia, więc jest grafik, no bo musi to rzeczywiście ogarnąć. Potem jest cała logistyka, czyli auta, samoloty, statki, pociągi, trzeba to rozwieźć po wszystkich krajach, kontynentach. Potem trzeba się użerać z Tesco, Carrefourem czy inną żabką, żeby to wzięli, wystawili, trzeba wydrukować plakaty, banery i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko są pieniądzury, których przy okazji, kiedy ten film jest wydany cyfrowo, nie ma w żaden sposób. Dziękuję bardzo i koniec, kropka. I to właśnie tak naprawdę o to głównie chodzi. Filmowi konserwatyści, którzy lubili posiadać na własność płyty, tak, tu jesteśmy, dajcie łapkę w górę na czacie, jeżeli kochacie wydania fizyczne, zbieracie, nieważne czy Blu-ray, czy DVD, 4K, dajcie znać, czy nawet VHS-y. Na razie będą zmuszeni do inwestycji w odtwarzacze z innymi kodami regionalnymi i kupowania płyt za granicą. Jednak wydaje się, że że czas fizycznych nośników jest już policzony. Z tym różnie może być. Ja też pamiętam, wyszły płyty CD, winyle się skończyły, stary, kaseta wyszła, winyle się skończyły, nie będzie. A tu nagle się okazuje, że na nowo winyle są. Tylko już co prawda to jest bardziej jako znak czasu, że wspominamy sobie niż tak, no ale jakoś tak to jest. To oczywiście oznacza, że już wkrótce koncerny medialne będą miały większą kontrolę nad tym, co i kiedy oglądają widzowie. Jeśli firma będzie miała finansowe problemy i w ramach szukania oszczędności wycofa dany film ze streamingu, to nie będzie on już dla jego fanów dostępny. Posiadanie płyt DVD i Blu-ray zabezpieczało fanów przed taką ewentualnością. Coś w tym jest, bo ja nawet jakieś 4 miesiące, może pół roku temu do Netflixa, tak? Netflix dodał Harry'ego Pottera, wszystkie filmy. I jak nagle się ludzie uradowali. No nie wiem jak w Polsce, ale powiedzmy w moim otoczeniu, to jest stary, patrz, jest Harry Potter na tym. A ja mówię, ale mnie to w ogóle nie rusza, bo ja mam Harry'ego Pottera na DVD. Jak sobie chcę, to sobie włączam i dziękuję bardzo i koniec, kropka, co nie? Także to była jak najbardziej ta wielka przewaga. A też pamiętacie, tutaj jest Disney jako pierwszy. Też
ile? Rok temu? Półtorej roku temu było, że jedna z platform streamingowych, nie pamiętam, która pierwsza, wprowadza pakiety abonamenckie z reklamami. Ile osób było, mówią, tak, kto będzie chciał z reklamami, a teraz tak naprawdę już wszystkie mają albo niedługo będą miały w swojej ofercie pakiety z reklamami. No i to właśnie chodzi o to, że kasa, misiu, kasa, jak najbardziej. Teraz mnie nie dać, że był pandemii, to teraz jest ten strajk, to naprawdę ich dojeżdża i to dosyć konkretnie. Disney ostatni film na DVD Blu-ray wprowadza w Australii 1 sierpnia. To widowisko Marvela, Strażnicy Galaktyki Volume 3. To dziwne. Strażnicy Galaktyki Volume 3. Powinno być albo Strażnicy Galaktyki część trzecia, albo Guardians of the Galaxy Volume 3. No nieważne. Nie ja pisałem, nie ja tłumaczyłem ten artykuł, tylko Filmweb. Po nabyciu Nowhere od... Aha, okej, dobra, tutaj tu jest teraz Straszenie Galaktyków, no to tego nie będę wam czytał. Co wy myślicie na ten temat? Jak to z tymi fizycznymi wydaniami jest? Czy lubicie, nie lubicie, zbieracie? Macie całkowicie wywalone na to, co oni robią? Jak to jest z wami? Dajcie mi znać i dziękuję za wszystkie 14 łapek w górę, jest mi niezmiernie miło. Już tutaj patrzę, co piszecie. Jurek Piechota. Jak szefowie wielkich firm medialnych szukują oszczędności, to najpierw niech popatrzą w lustro i na swe żony, dzieci, a potem mogą sobie robić, co chcą. Zgodzę się, no przecież dopiero co Bob Iger, czyli nowy szef Disneya, który tam zarabia miliony rocznie, powiedział, że nie, my ich bierzemy na przetrzymanie, mamy to głęboko w dupie, wszystko niech spadają na drzewo, my się nie ugniemy, a tutaj się jednak okazuje, że no przydałoby się oszczędności i to nie w ten sposób, no po prostu szkoda gadać. Cześć Krzysztof, witam Cię bardzo serdecznie. O, proszę bardzo, Jason Kruger zbiera DVD. Ja również, DVD, Blu-rayasy, 4K i tak dalej, tego rzeczywiście jest całe mnóstwo. Dobrze wiecie, że już jest ponad 1500 produkcji gdzieś tam na półkach, a już widzicie troszeczkę. Także jest dobrze. Słuchajcie, teraz przejdziemy, a od razu, czemu by nie, bo kilka słów o komiksach, czyli Gal Gadot. Gal Gadot powróci jako Wonder Woman. I to jest rzecz, która mnie smuci w pewien sposób, bo Patty Jenkins, która wyreżyserowała pierwszą i drugą Wonder Woman, no nie wiem, jeszcze tego artykułu nie czytałem, to z artykułu Variety, zaraz przeczytam go razem z wami, zrobiła jedną i drugą część. Pierwsza część wyszła dobrze, rzeczywiście fajnie odebrana przez widzów, dosyć to ładnie wyglądało, ale druga, no nie, druga to się już nie udała rzeczywiście, nie było rzeczywiście dobre. Cześć, dzięki, że byłeś z nami, Adaś, na raziątko. Także mam nadzieję, że Patty Jenkins nie powróci, ale Gal Gadot wróci jako Wonder Woman? Stwierdzenie, ale zapytanie. Gal Gadot wróci jako Wonder Woman? What the Dokładnie wiecie, o co chodzi. James Gunn i Peter Safran mają pomóc w realizacji tegoż filmu, jak mówiłem wcześniej, podaje Variety. Czy mimo zmian kierownictwa DC i resetu tak zwanego Snyderverse wciąż jest Snyderverse wciąż jest szansa na powrót Gal Gadot do roli Wonder Woman. Aktorka sugeruje, że żeby nie stawiać jeszcze krzyżyka na projekcie trzeciej Wonder Woman. Gal Gadot była jednym z filarów kinowego uniwersum DC, pieczem, na którym trzymał Zack Snyder. Aktorka zadebiutowała w tej roli w filmie Batman v Superman Świt Sprawiedliwości, a następnie wystąpiła w 2 częściach Wonder Woman oraz 2 wersjach Ligi Sprawiedliwości. No wystąpiła w jednej, tylko 2 razy była zmontowana, no to jest inna sprawa, tam nie było dokrętek. Pojawiła się również gościnnie w szeregu filmów DC. Jeszcze w tym roku mogliśmy zobaczyć ją w epizodycznym występie w produkcjach Shazam, Gniew Bogów, a także we Flashu. To się zgadza jak najbardziej. Patrzymy dalej. Kierownictwo nad studiem DC Film przejęli jednak James Gunn i Peter Safran, którzy przygotowują się do restartu kinowego uniwersum DC. Otworzy je pełnometrażowy Superman Legacy w reżyserii Gunna. Dotychczas nie było jasne, jaką rolę odegra w ich wizji Wonder Woman i czy ponownie wcieli się w nią Gal Gadot. A według tego, co mówił już wcześniej James Gunn, to właśnie Flash i Aquaman miały być początkiem tego, tak, no że Flash to przez to, co robi, resetuje całe to uniwersum, że tak powiem, a później już Aquaman miał być w tym nowym, tam był rzeczywiście taki pomysł, bo tam miał się pojawić przecież Michael Keaton,
nagrali scenę z Michaelem Keatonem, po czym się okazało, nie, to jednak nie damy Afflecka, więc nagrano te same sceny z Affleckiem, po czym stwierdzono, nie, to jednak zmieniamy koncept i usuwamy sceny z Affleckiem, więc w tym momencie już nawet nie wiadomo, czy w tym nowym Aquamanie pojawi się Affleck, pojawi się Keaton, a może stwierdzą, nie, to my jednak zrobimy coś innego i kogoś jeszcze innego wrzucimy, albo w ogóle nie będzie Batmana i będzie spokój, nic nie będzie, Kononowicz. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, czytamy. Zapytana w jednym z ostatnich wywiadów o swoje szanse na powrót do roli, Gal Gadot odpowiedziała następująco. Uwielbiam wcielać się w Wonder Woman. Ta postać bliska mojemu sercu. Z tego, co słyszałam od Jamesa Gunna i Petera Safrana, rozwiniemy wspólnie projekt Wonder Woman 3. Sekundkę mi się tutaj zwiastun włączył. Ja tak ładnie nabudowuję, a tu się zwiastun włącza. Nie fajnie. Gadot wypowiedziała się również w kwestii castingów do roli nowego Supermana, którym został ostatecznie David Cornsweet. Mówiłem o tym jakiś czas temu. Widziałam, że robili castingi i testowali szereg nowych aktorów, ale nie wiem, kto dostał rolę. Wydaje się jednak, że wszyscy kandydaci są bardzo utalentowani. Cieszę się w ich imieniu. To wielkie wyzwanie i ekscytujący początek dla każdego aktora. Życzę szczęścia i frajdy temu, kto został wybrany. Czyli wiecie, takie pitu, ktoś blajduś, kto wybrał, nie wiem, dobrze, ale na pewno super jest świetny, no dobrze. Już niedługo zobaczymy Gal Gadot w thrillerze Misja Stone, który zdebiutuje na Netflixie, a to jego zwiastun. Ale co jeszcze na temat trzeciej Wonder Woman? Bez Patty Jenkins. W grudniu ujawniono informację, jakoby Gunn i Safran skasowali przygotowany przez Patty Jenkins projekt Wonder Woman 3. Reżyserka zabrała jednak głos w sprawie, wyjaśniając, że niepewny status filmu wynika z faktu, że uniwersum DC jest chwilowo w stanie przejściowym. Muszę przepłynąć gardziel oko przed kolejnym przełomem. Kiedy zaczęto mówić o tym, że Wonder Woman 3 nie powstanie, zaczęły rozprzestrzeniać się clickbaitowe newsy, że to ja zabiłam projekt albo porzuciłam go. To nieprawda. Nie porzuciłam projektu. Byłam gotowa rozważyć cokolwiek, o co zostanę poproszona. Z tego, co zrozumiałam, chwilowo nie mogłam zrobić nic, co miałoby wpływ na popchnięcie projektu dalej. DC oczywiście przechodzi proces przemiany, więc rozumiem, że tego typu decyzja jest chwilowo, tego typu decyzje są chwilowo bardzo trudne do podjęcia, straciła Jenkins. Po oświadczenia reżyserki odniósł się James Gunn. Mogę potwierdzić, że Peter i ja mieliśmy wyłącznie przyjemność i profesjonalną interakcję z tobą. Gracias. No i tak to rzeczywiście wygląda. Ale Gal Gadot ma męski głos. No bardzo mi przykro, ale nie jestem w stanie gadać. Ja nie jestem Marian i Hela, stary. Ja nie dam rady. Ale tak to jest. Jej Wonder Woman to chyba najgorszy wysokobudżetowy film, jaki widziałem. No widziałem gorsze, słuchaj, niedawno widziałem Mega 2. Recenzja powinna się pojawić jutro. Oj, naprawdę jeżeli obejrzeliście tego filmu, to naprawdę boli to, co się tam dzieje, rzeczywiście. Powiem tak, jako Wonder Woman dla mnie Gal Gadot jest strzałem w dziesiątkę, jest idealna, naprawdę to jest tak wkomponowane, wpasowanie pięknie naprawdę, bo nawet kiedy oglądałem animację, to właśnie Gal Gadot była, powiedzmy, takim wzorem, do którego mogłem przynosić, porównywać. Patty Jenkins nie będzie, dobra wiadomość jak dla mnie również, bo zrobiła pierwszą część, zrobiła drugą część. Któryś z tych filmów to był wypadek przy pracy. I coś tak się obawiam, podobnie jak przy okazji reżysera Tima Millera, który zrobił Deadpoola i ostatniego Terminatora, że ta druga produkcja, czyli w przypadku Millera to był Terminator i w przypadku Jenkins to była Wonder Woman 1984, to był właśnie prawdziwy ich potencjał. A ten po prostu wypadek przy pracy to był pierwszy film, który się jakoś tam sposób udał. I niestety tak się tego obawiam, że może nie być tak dobrze, jakbym sobie tego życzył. No ale cóż poradzić, czas pokaże, zobaczymy jak to będzie się działo, ale nie tylko DC ma, że tak powiem, problem z Jenkins, z Gal Gadot, bo również The Rock, czyli Dwayne Johnson się wypowiedział na temat filmu Czarny Adam 2, bo miał takowy film powstać. Nie wiedzieliście o tym? Ja też nie. Black Adam 2 nie powstanie, właściwie Black Adam 2 powinien przeczytać, nie powstanie. Dwayne Johnson wini zmiany kierownictwa DC, jak nam podaje Deadline. Black Adam nie okazał się sukcesem, na jaki liczył Dwayne Johnson. Film nie tylko nie podbił box office'u, ale niechcący stał się pożegnaniem z DC Henry'ego Cavilla. W jednym z najnowszych wywiadów Johnson spekuluje na temat przyczyn tej porażki. Zdradził też, że szanse na sequel podkopały zmiany w kierownictwie DC.
Czekajcie, coś sprawdzę w międzyczasie. O, mam tutaj, dobrze. Sprawdzam w tym momencie, bo to oczywiście The Rock obwinia kierownictwo, a nie fakt, że zrobił, no bo trzeba przyznać, że on zrobił słaby film, gówniany film, krótko mówiąc. Więc w tym momencie tak patrzę. Black Adam zarobił 393 miliony dolarów. Ok? IMDb. 393 miliony dolarów, więc nawet nie 400, tylko 393 miliony dolarów. Tyle film zarobił. Już tutaj patrzę. Jego budżet to 195 milionów dolarów. Czyli można powiedzieć, że na czysto film zarobił 200 milionów, ale biorąc pod uwagę, ile kosztuje reklama, marketing, wszelkiego rodzaju te takie rzeczy, no to krótko mówiąc, film w najlepszym wypadku wyszedł na zero. W najlepszym. A poza tym, słuchajcie, zrobimy tak. Zaprzeczymy Johnsonowi. Czemu by nie? Zrobię wam ankietę. Już wam powiem, o co chodzi. W tym momencie odpalam. Czy film Black Adam jest według ciebie dobry? Według ciebie dobry. Dobry. I na końcu jest. No i w tym momencie wydajecie takie krótkie będzie krótka ankieta. Po zakończeniu czytania tego postu z Dwayne Johnsonem odniosę się do tego. Dwayne Johnson o porażce Black Adama. Kevin Hart zapytał Dwayna Johnsona w swoim programie Heart to Heart, czemu Black Adam nie doczekał się sequela pomimo apetytu ze strony fanów aktora. Uwaga, czekajcie, muszę przypukać gardło, bo to będzie teraz iście. Męski głos. Myślę, że Black Adam zaplątał się w wir zmiany kierownictwa, odparł Johnson. Kiedy pisaliśmy i kręciliśmy Czarnego Adama, dostał nam się trochę od COVID-u, ale poradziliśmy sobie. Przede wszystkim chodzi jednak o zmianę kierownictwa. Zawsze, kiedy publiczna firma zmienia szefów, pojawiają się ludzie, którzy podejmą kreatywne i finansowe decyzje, z jakimi możesz się nie zgadzać. Tak powiedział Johnson. Przypomnijmy, że nowymi szefami DC zostali James Gunn, Peter Safran, o tym mówiłem przed chwilą, którzy szykują restart kinowego uniwersum. O tym też było wcześniej. Na zawsze pozostanie to jedną z największych tajemnic, nie tylko dla mnie, ale dla całego naszego przemysłu. To zagadka Wall Street i Hollywood, dude. Miałeś największe otwarcie w swojej karierze, chociaż bez Chin, gdzie mogliśmy zrobić kolejne 100, może nawet 200 milionów dolarów. Ale przypomnę, że akurat tam chodziło o to, że postacie, jak się pojawiały w filmie, niekoniecznie korelowały, bo oni dobrze wiecie, że oni niekoniecznie tam geje, lesbijki i tak dalej, oni to nie specjalnie, no, ale lecimy dalej. Przedstawiasz nowego superbohatera, chcesz zbudować serię, sprowadzasz Supermana i Henry'ego Cavilla. Dwie osobowości, kurde. Normalnie myślałem, że to jeden ten sam aktor, a tu się okazuje, że nie. Świat oszalał w reakcji. Stworzyliśmy wszechstronne superbohaterskie portfolio, tłumaczy Johnson. Ty i ja, jako biznesmeni, którzy zawsze myślą po pierwsze o widowni, szanujemy wyniki finansowe, czyli ich brak. Ale staramy się też stworzyć świeże rzeczy dla naszej publiczności, która jest naszym szefem numero uno, my friend. To trudne, kiedy twoja praca nie jest widziana w ten sposób. No nie jest widziana w ten sposób, bo ten film nie był dobry, nie był fajny i te 13 euro, tam 12, które wydałem na ten bilet, i ja chcę, żeby mi oddano za ten film, bo on nie był dobry, nie był ciekawy, nie był interesujący. Koniec końców to tak, jakby nowy właściciel kupił drużynę NFL i powiedział: okej, nie mój trener, nie mój rozgrywający. Nieważne ile razy wygrali Super Bowl, nieważne ile pierścieni zdobyli, wybieramy kogoś innego, podsumował Gwiazdor. No tutaj trafił kulą w płat, bo akurat jeżeli interesujecie się może nie NFL, ale na przykład NBA, to dokładnie wiecie, że tam właściciele mówią: okej, no to my w tym momencie już nie będzie Charlotte Hornets, tylko przenosimy ich do Brooklynu i nie będą na przykład Hornets, tylko Bobcats, czy coś takiego, także to po prostu jest słabo. O czym jest, ale Black Adam nie będę opowiadał. No oczywiście to jest bzdura, co mówi Rock, że wini za wszystko szefostwo. Według mnie my już jesteśmy na tyle inteligentnymi widzami, my już tyle, oczywiście chodzi mi o kino komiksowe, my już tyle widzieliśmy filmów komiksowych, począwszy od
Ironmana, który tak na dobrą sprawę to wszystko zaczął, aż po te produkcje, że no my nie chcemy mieć gniotu. No i co z tego? No i co z tego, że ty wziąłeś Cavilla, że się Cavill pojawił? Super. Popatrz, co się pojawiło stary we Flashu, tak? Pojawiło się 500 Batmanów, 18 Supermanów i tak dalej, i tak dalej. A okazało się, że film nie zarobił swoje, bo nie jest dobrym filmem, bo jest to zrobione średnio, słabo i tak dalej. Mimo tego, że miało być super, ekstra, rewelacyjnie, a ta animacja wygląda tak, jakby Patryk Wega robił to do nowego filmu przy użyciu deep face, coś tam, żeby pokazać nam, że Borys Jelcyn nie był super, Putin taki sobie, a nie inny, Jaruzol i w ogóle, a na koniec to i tak wszystko jest wina oczywiście tak, Gana i Safrana. No, pieprzenie głupot po prostu. Nic więcej chyba na ten temat nie można dodać, bo nie no, skończyłeś się fazę. No w tym momencie możesz, pamiętam był taki okres, że jak tylko była jakaś seria, jakieś filmy, które tam powiedzmy jak sobie słabo radziły, wrzucali tam Johnsona, on ratował rzeczywiście, no to wrzucili go do Szybkich i Wściekłych, okazało się wielkim sukcesem. No i tak było jeden, druga, trzecia produkcja, a potem nagle wrzucili go do Słonecznego Patrolu i się okazało, że tego się nie da oglądać, bo po prostu jest grubo, no i słabiutko. No i potem nagle jest Czarny Adam, który też sam wybrał, zresztą on, bo miał propozycję właśnie albo Shazama, albo Adama. No wybrał, powiedział, nie, moi fani, widzowie wybrali Adama. No więc skoro Adama, no to masz, proszę bardzo, pokaż klas. No jak dla mnie jest słabo. Ja jeszcze jedynki nie widziałem Black Adama i nie tracisz. Naprawdę, Lance, odpuść sobie. Nie oglądaj, bo nie ma sensu. To jest po prostu słabe, rzeczywiście słabe kino. To jest może pomysł jest dobry, koncept też, no bo tam nawet fajnych mamy ciekawych aktorów w tymże filmie, przecież to nie można tego powiedzieć, bo pojawia się oprócz Johnsona, pojawia się przecież Pierce Brosnan, tutaj patrzę, Pierce Brosnan jest, czyli dobry, jest Aldis Hodge, jest kilku innych rzeczywiście ciekawych, interesujących aktorów, może nie wybitnych, ale dobrych, no tylko no co z tego, jeżeli ten film jest zrobiony tak, że oglądamy go, no jest słabo i coś nie zagrało, bo dobrego mieliśmy bohatera, ciekawą obsadę, reżyser również, bo Jamais Cole Serra, więc facet, który się zna na tym, jak robić kino akcji, bo to Dom Woskowych Ciał, Sierota, non-stop tożsamość, tylko tak kilka, żeby wymienić z tego, co się pokazało, więc to nie jest nagle tak, że wzięli totalnie faceta, który do tej pory kręcił dramaty psychologiczne o introwertykach, nie, wzięli osobę, która znała się na tym, no a tutaj coś nie zażarło, no i jak do tego doszło, nie wiem, można byłoby powiedzieć, ale jakoś do tego doszło, więc tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, w tym momencie zakończymy tą ankietę na YouTubie. 3, 2, 1, 0, stop. Popatrzymy i już wam tutaj mówię. Słuchajcie, 100% na nie. Czy film Black Adam jest według ciebie dobry? 100% na nie. Ani jednego głosu na tak, więc jeżeli my jako widzowie mówimy nie, no to film nie jest dobry, nie jest ciekawy, no to Dwayne Johnson, proszę cię, proszę nie kłamać, wiesz, czasy tego, jak on się nazywa? Premiera, nawet już nie premiera, tego bez konta. My tego nie potrzebujemy. Ale dobra, słuchajcie, zostaniemy jeszcze chwilę w komiksach, bo kilka jeszcze rzeczy jest tutaj. Tym razem fantastyczna czwórka. Vanessa Kirby i Joseph Quinn w obsadzie, Driver odpadł, a co z Mattem Smithem, jak podaje Empire Online? Po miesiącach plotek i pogłosek castingowych wreszcie zaczynają pojawiać się konkrety w kwestii obsady Fantastycznej Czwórki. Choć to wciąż nieoficjalna, niepotwierdzona przez Marvel Studio informacja, wygląda na to, że z dużym prawdopodobieństwem gwiazdami nowej Fantastycznej Czwórki będą Vanessa Kirby i Joseph Quinn. Proszę bardzo, Vanessa Kirby jako Sue Storm, a Joseph Quinn jako Johnny Storm. Czyli no stwierdzili, że nie będziemy robić tak jak w poprzedniej części, tym razem będzie inaczej. Informacje o obsadzie nowej wersji Fantastycznej Czwórki ujawnił specjalista od hollywoodzkich przecieków Jeff Snyder w podcaście The Hot Mike. Zazwyczaj ujawniane przez niego zakulisowe sekrety są prawdziwe, się potwierdzają. Snyder twierdzi, że z 95% prawdopodobieństwem Vanessa Kirby wcieli się w postać Sue Storm Invisible Woman. Dziennikarz dodał, że to ona ma być de facto główną bohaterką filmu, proszę bardzo. W filmografii Kirby znajdują się m.in. Cząstki kobiety, 2 części serii Mission Impossible, Szybcy i Wściekli Hobbs & Shaw, pozdrawiamy Rocka, oraz serial The Crown. Snyder donosi również, że z mniejszym 80% prawdopodobieństwem, ciekawe jak to obliczył, Joseph Quinn wystąpi w filmie jako Johnny Storm, ludzka pochodnia, młodszy brat Sue. W tych pierwszych 2 filmach tam się Chris
Evans bodajże wcielił, czyli Kapitan Ameryka. Queen jest najlepiej znany z roli Ediego Munsona w 4. sezonie Stranger Things. Ponadto w jego filmografii są Mały Topór i Operacja Overlord. Co ciekawe, przez pomyłkę Snydera początkowo pomylił inicjały JQ i ogłosił, że w roli Johnny'ego Storma zobaczymy Josepha Queena, a nie Josepha Queena, a Jacka Quaida. A Jack Quaid to oczywiście facet z The Boys. W trakcie emisji podcastu dziennikarz poprawił jednak swój błąd, a w międzyczasie Quaid zdementował na Twitterze informacje o swoim udziale w filmie. Słuchajcie, to ma moc facet, co? Że prowadzi sobie audycję na żywo, podcast i taka osoba jak Jack Quaid musi się wypowiadać, żeby to prostować. No proszę bardzo. Snyder donosi również, że prawdopodobnie w filmie wystąpi Ebon Moss-Backrack, znany z The Bear, a także The Punisher, ale nie, jak wcześniej spekulowano, jako Ben Grimm The Thing. Na chwilę obecną nie wiadomo, w kogo wcieli się aktor. Możliwe, że chodzi o postać Silver Surfera. Kto grał ostatnio Silver Surfera? Był animowany, a głosu użyczał Lawrence Fishburne. Złolem w filmie ma być bowiem jego pan Galactus. Grubo. Snyder twierdzi, że w tej roli zobaczymy z kolei aktora latynoskiego pochodzenia. Jakiś czas temu plotkowano, że może to być Antonio Banderas. Na chwilę obecną, lubię ten zwrot, na chwilę obecną Marvel nie wybrał od twórcy roli Reeda Richardsa. Według Snydera Adam Driver odrzucił rolę niezadowolony ze scenariusza. Też czytałem na ten temat, że Driver powiedział, ok, można w porządku, ale scenariusz jest za słaby. Na Twitterze przynajmniej tak napisał. Dziennikarz wyklucza, czy na Xie już teraz, dziennikarz wyklucza też możliwość, jakoby rola miała trafić do Matta Smitha. Istnieje jednak szansa, że Smith wstąpi w filmie jako Doktor Doom. Matt Smith to, dla tych, którzy nie kojarzą, jest Doktor Who, a także między innymi wcielił się w rolę arcywroga w Terminatorze którymś tam. Premierę Fantastic Four zaplanowano na 14 lutego 2025. Reżyseruje Matt Shakman, odpowiedzialny m.in. za WandaVision. Najbliższa premiera to Marvels. No, co myślicie? Czy to jest dobry pomysł? W którym kierunku pójdą? Czy będzie znowuż super cukierkowo pierdząco, czy jednak troszeczkę będzie mroczniej? Ja akurat nigdy specjalnie nie zagłębiałem się w komiksy właśnie Fantastycznej Czwórki, więc nie wiem, czy oni są, tak powiedzmy, pozytywni, tak słodcy, jeżeli tak można powiedzieć, oczywiście, jak chociażby Spider-Man, czy to raczej Batman, czy tam inne mroczne rzeczy. Pytanie, czy filmy komiksowe potrzebują dużego ekranu? The Boys radzi sobie całkiem dobrze bez kina. The Boys, wiesz co, to jest inszy, bo on musiał mieć R-kę i to rzeczywiście byłoby grubo, chociaż Deadpool między innymi pokazał, że można zrobić R-kę, ale to jest serial, jest dużo lepiej, dużo mają więcej czasu, żeby to opowiedzieć. Wydaje mi się, że dla wszystkich filmów jest miejsce w kinie, wiesz, nie tylko komiksowych, ale mówiłem o tym dzisiaj w trakcie odcinka na live'a na Instagramie. Motyw jest taki, że przez te wszystkie strajki dużo teraz produkcji, które gdzieś tam miały się właśnie pojawiać, powiedzmy na Amazonie, na Netflixie, na Disney Plusie, trafiają do kin, bo w tym momencie trzeba coś wypuścić, a nie ma co, bo film jest skończony, bo tak dalej. I poczyniłem taką śmiałą tezę i wcale by mnie to nie zdziwiło, bo ostatnio widziałem kilka artykułów na ten temat, że teraz minął rok od czasu, kiedy Warner Brothers, czy tam DC, skasowali ten film Bad Girl czy Bad Woman. I on już był w fazie postprodukcji. To nie to, że kręcenie, to nie to, że scenariusz był w fazie postprodukcji, czyli montaż, udźwiękowianie, efekty wizualne i tak dalej. Nie dałbym sobie ręki odciąć, że okaże się, kurczę, patrzcie, jedna produkcja opóźniona o rok, dwa, że oni stwierdzą, dobra, to dawajcie tą Batmanówkę, wrzucimy ją, zrobimy tą postprodukcję i puścimy w kinie. Nie zakładam się, że tak się może nie wydarzyć, ale jeżeli tak się wydarzy, to pamiętajcie, że strzeliście to pierwsze u mnie. Znajomy był na przedpremierowym Gran Turismo i twierdzi, że zdjęcia, montaż to mistrzostwo. Wiadomo, fabuła lekko naciągana, ale warto iść. Wygląda na to, że Neil Blomkamp dał radę. Szkoda, że 2 tygodnie opóźnienia. No ale lepsze 2 tygodnie niż wiesz, teraz ostatnio mówiłem w zeszłym tygodniu, że niektóre produkcje mają rok opóźnienia. Także to jest dosyć grubo. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało tym razem. A ja kamery nie przełączyłem, to już chciałem właśnie przełączyć, ale dobra, to zaraz. Teraz będzie o horrorach, zresztą jak widzieliście przed chwilą, bo oczywiście się Marcinek nie popisał. Tylko sobie wleję herbatki. Gdzie akurat uskuteczniam Earl Greya, panie i panowie. To może było widać, żeby YouTube wiedział, że herbatka, a nie nic zdrożnego. Przypomnę, że gadamy sobie o tym, co tam w Hollywoodzie, panie i panowie. Jak najbardziej. Zostało nam jeszcze
Co tutaj jeszcze jest? Mamy jeszcze horrory, mamy jeszcze Wiedźmina, a także nowe produkcje, czyli między innymi Monopoly. A teraz, skoro było kilka słów o komiksach, no to musi być kilka słów o horrorach, bo o horrorach wiem, że tutaj jest gro zwolenników, może nawet jeszcze Rafał został. Twilight of the Dead, czyli Zmierzch żywych trupów, taki nie będzie polski tytuł. Ostatni film o zombie George'a A. Romero nadchodzi, jak podaje Deadline. Spadkobiercy zmarłego w 2017 roku ojca filmów o zombie George'a A. Romero kontynuują jego dziedzictwo. 7., a 6. autorstwa Romero i ostatni film z cyklu Twilight of the Dead właśnie nabrał rozpędu i wszystko wskazuje na to, że po latach przygotowań w końcu zostanie zrealizowany. Na jakim etapie są aktualnie prace nad nim? O tym pewnie pomówimy. Wiadomo, że film będzie omówiony w ramach kultowych horrorów, ponieważ już poprzednie trupy były omówione. Jak Twilight of the Dead zamknie kultowy cykl o zombie. Swój pierwszy film o ataku zombie, Noc żywych trupów, Romero nakręcił w wieku 27 lat za jedyne $114 000. Film z miejsca okazał się dużym sukcesem, a Romero nakręcił po nim jeszcze 5 kolejnych części. Świt żywych trupów, Dzień żywych trupów, Ziemia żywych trupów, Diary of the Dead oraz Przetrwanie żywych trupów. A to nie jest czasem Przetrwanie? Survival? Survival of the Dead. A to też widziałem, to po prostu... Wiecie, że widziałem, bo recenzję robiłem. Tuż przed śmiercią w 2017 roku Romero pisał również scenariusz filmu Twilight of the Dead, który miał zwieńczyć całą serię. Reżyser współpracował wtedy z Paolo Zalettim, który po śmierci legendy horroru poprosił jego żonę Susan Romero o pozwolenie na dalszą pracę nad tekstem. Do projektu dołączyli z czasem pisarze Joe Knetter i Robert L. Lucas. Obecnie wszyscy trzej, a także Susan Romero są zaangażowani w realizację Twilight of the Dead. Brzmi i wygląda jak najbardziej w porządku. O czym opowie Twilight of the Dead? Sekundkę, muszę tylko... Bardzo przepraszam. O czym opowie Twilight of the Dead? Fabuła ostatniej części cyklu Romero opowie o zombie ma się rozgrywać na tropikalnej wyspie, gdzie jako widzowie zanurzymy się w mroczną ludzką naturę przedstawioną z perspektywy ostatnich ocalałych na ziemi, którzy walczą o przetrwanie wśród nieumarłych. Producenci zapowiadają, że film będzie zgodny z ideą samego Romero i w związku postawi prowokacyjne pytania o kondycję społeczno-polityczną współczesnego świata, a to wszystko w konwencji gatunku. Wiadomo również, że Twilight of the Dead będzie kontynuował wątki z Ziemi żywych trupów z 2005 roku, w którym pojawił się Big Daddy, inteligentny przywódca zombie. No to pamiętam. Zresztą nawet tutaj jest na zdjęciu pierwszoplanowa postać. Aktualnie zespół odpowiedzialny za powstanie filmu z Susan Romero na czele prowadzi negocjacje ze strajkującą gildią aktorów o uzyskanie tymczasowo pozwolenia na produkcję. Producenci zapowiadają także, że jeśli film spodoba się widzom, drzwi do kolejnych części stoją otworem. Czyli kończymy serię, tego już więcej nie będzie, ale gdyby się spodobało, no to rzeczywiście zrobimy nową wersję. No, a tu jest zwiastun Ziemi żywych trupów. Okej, no w porządku. Jestem za, nawet przeciw. Mi to jakoś nie przeszkadza. Ja bardzo lubię horrorasy. Z tymi zombiakami było różnie, co? Jakościowo. No ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeszcze patrzę, co piszecie. Czy ja planuję iść to pewnie na Gran Turismo? Zapewne się wybiorę. Na Netflixie wszedł nowy akcyjnie polski Operacja Soul Catcher o broni, która zmienia ludzi w psychopatów. Ponarzekajmy o filmach, nie poleca. No widzisz, tym bardziej, że wszystkiego najlepszego, bo akurat Ponarzekajmy o filmach ma dzisiaj urodziny. Marcinie, szykuj się na kolejne nadprogramowe horrory do omówienia. Tak, ja najbardziej jestem jak najbardziej, bo dowiecie, że zombiaki. No w tym roku mamy jeszcze mieć Omena, który będzie też omówiony nadprogramowo, a także Egzorcystę. I to wszystko jest oczywiście w ramach kultowych horrorów, które w tym roku będą miały 4 lata. 4 lata już do was gadam o horrorach. No po prostu masakra, dużo tego. Ale jak najbardziej nie mam problemu, bo też niedługo nowy kolejny Krzyk. Więc rzeczywiście tych rzeczy będzie dosyć dużo. A jak jesteśmy na horrorach, to zostajemy na horrorach i mów do mnie. Jeszcze nie ma polskich kinach, a już z prequelem szczegółu filmu. Prequel, dla tych, którzy nie wiedzą, pewnie jest może z pół osoby, to jest kontynuacja, która opowiada fabułę, która wydarzyła się przed właśnie pierwszą oryginalną częścią, czy tam przed akurat tą konkretnym filmem. Jest to artykuł The Hollywood Reporter. Australijski horror Mów do mnie, Święci Triumfy
w amerykańskich kinach. Przy budżecie rzędu zaledwie $4,5 miliona film zarobił dotąd 16 milionów, zaś jego twórcy, bracia Philippu, odebrali telefony z gratulacjami m.in. od Stevena Spielberga, Stephena Kinga i Jordana Peela. No czyli nie byle ogórki. W wywiadzie dla dziennika The Hollywood Reporter reżyserski duet ujawnił, że zdążył już nakręcić prequel swojego kasowego debiutu. To się nazywa rozmach, co? Jak, cytując Siarę, mają rozmach skurczybyki. Mów do mnie opowiada o grupie przyjaciół organizujących imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto ją weźmie do ręki i wypowie słowa mów do mnie, oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zmienia się w koszmar. Uwaga, spoilery, więc tam nie będziemy śmigać, bo nie chcemy zdradzać fabuły. Dany i Michelle Philippu są bliźniaczkami. Nie, są bliźniakami, to panowie, Dany i Michael, no niech będzie. Karierę w przemyśle filmowym zaczęli od założenia YouTube'owego kanału Raka Raka. Nie Łaka Łaka, Raka Raka. Licząca w tej chwili ponad 6 milionów subskrybentów, strona specjalizuje się w krótkometrażowych filmach z pogranicza horroru, kina akcji oraz komedii. W 2019 roku bracia przeprowadzili się z Australii do LA i zamiarem nowego rozpoczęcia kariery w Hollywood. Ich debiutanckie dzieło Mów do mnie miało światową premierę na tegorocznym festiwalu Sundance. Niedługo potem Philippu podpisali kontrakt na ekranizację jednej z ulubionych gier wideo Street Fighter. Panie i panowie, w planach mają również realizację horroru Bring Her Back. Aż nawet sprawdzę tego Street Fightera, bo jestem ciekaw, czy coś wiadomo. A nie, to jest odnośnie do gry. No super, jestem bardzo zadowolony. U mnie też już w tym momencie wyświetlają i mam w planie wybrać ten film w poniedziałek albo wtorek, bo mam wolne. Jak to bezrobotny, prawda? No bo skoro nie pracuję już w ogóle, nie jestem zatrudniony, to mogę się luzować. Niech sobie zaszaleją. Już tutaj patrzę, co piszecie, panie i panowie. Tak, to jest ten od tych australijskich youtuberów. Czy zwiastun nowej piły widziałem? Tak, widziałem. Bardzo mnie to cieszy. W ogóle to jest, znowu, to jest taki prequel. To akcja się dzieje chyba między pierwszą a drugą częścią, czy drugą a trzecią, jakoś tak, no bo oczywiście jeszcze Jigsaw żyje. Więc wiadomo. Cześć, Szymek, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Miałem szansę obejrzeć Mów do mnie na maratonie horrorów w kinie Helios. Film jest super, więc widzicie, to jest dla mnie wyznacznik, to dla mnie ocena. Nie to, że tam wiecie, jakiś krytyk powie, że Tomasz Raczek powie obejrzy albo nie obejrzy. Nie. Jeżeli my, czyli widzowie, no bo ja też się nie uważam za krytyka, nie czarujmy się, no to jeżeli my widzowie oglądamy horror i mówimy, że jest fajnie, jest dobrze, no to znaczy, że jest dobrze. To skoro braciom się udało, to może Marcinie, ty kiedyś odbierzesz telefon od oglądaczy innego Tarantino. A nie mogę wam powiedzieć. Może kiedyś się uda. Skoro Piotr Szymek trzeba nadrobić. Zmieniłem miejsce pracy? Tak. Po 9 latach pracy w jednej firmie zwolniłem się. W piątek był mój ostatni dzień pracy. Zresztą po raz ostatni wstawałem do pracy o 4 rano. Super, bardzo mnie to cieszy. Teraz się będę mógł przynajmniej spokojnie z godzinkę, czy tam dwie dłużej przespać. Także bardzo dobrze. Ja przypominam oczywiście, że gadamy sobie o tym, co tam w Horrorwoodzie. Został nam jeszcze Wiedźmin i gry. Gry to będzie po prostu masakra. Znaczy nie tylko gry, bo to różnego rodzaju inne rzeczy. Jeżeli jeszcze ktoś tutaj jest, kto nie dał suba, no to dokładnie wiecie, co trzeba zrobić. Tam tego suba, dzwonek z opcją wszystko i będzie niesamowicie dobrze, niesamowicie fajnie. Już tutaj patrzę, dobrze, super elegancko i lecimy dalej, bo no ja się cieszę. Ja akurat jestem fanem Wiedźmina. Mowa oczywiście o książkach, panie i panowie. Mowa oczywiście jak najbardziej o książkach. Nowy Wiedźmin szybciej niż się spodziewacie. Andrzej Sapkowski pisze. I źródłem jest YouTube, panie i panowie. Tak, ale zaraz wam powiem czemu YouTube. Ta informacja zelektryzowała fanów Andrzeja Sapkowskiego. Pracuje on nad kolejną częścią sagi o Wiedźminie. Autor od lat powtarzał, że zakończył wydaną w 1999 roku Panią i Jeziora. Cykl jest zamknięty i nie zamierza do niego wracać. Teraz jednak zmienił zdanie. Ciekawe czemu. Premiera nowej odsłony sagi o Wiedźminie szybciej niż się spodziewacie. Sapkowski przyznał, że pracuje nad nową odsłoną sagi o Wiedźminie podczas spotkania z fanami, przepraszam bardzo, które odbyło się na prowadzonym przez 5 ukraińskich pisarek fantasy sci-fi kanale Fantastic Talk. Przy okazji wyjawił, dlaczego niechętnie dzieli się informacjami o swojej pracy. Sekundkę, bo muszę przygotować się do głosu.
Mm. W zasadzie to nigdy takich rzeczy nie mówię, dlatego że no, nie wiadomo. Ze mną nigdy nie wiadomo. Może coś zrobię, może nie zrobię. A do tej pory, jak mówiłem, że coś napiszę, a potem nie napisałem, to ludzie mieli pretensje. Tak, jakbym ich oszukał. No jak miałeś napisać, a nie napisałeś, no to oszukałeś. Dlatego niechętnie mówię o tym, co robię, zanim nie skończę tego robić. Bo dopóki nie skończyłem, to uważam, że tego nie ma. No ale ponieważ dla Ukraińców zawsze robię wyjątki, więc teraz też zrobię. Tak, pracuję nad nową książką o Wiedźminie dosyć pilnie. Może rok, nie dłużej. Powiedział myśląc, mając na myśli termin ukończenia tekstu. No widzisz, dla Ukraińców robi, dla Polaków wyjątku nie zrobi, a dla Ukraińców zrobi. No ale muszę zapauzować zwiastun. No dobrze, zwiastun jest w porządku. Nie będę mówić o czym jak najbardziej jest ostatni Wiedźmin. Jeszcze nie obejrzałem tych 3 chyba ostatnich odcinków. Jak obejrzę, to zrobię recenzję. Chociaż może się okazać, że te właśnie ostatnie odcinki to jest koniec, bo Cavilla nie ma, a ten Hemsworth, tak? Chyba Luke Hemsworth, czy Liam Hemsworth, czy John Patrycjusz Vega, no tak niekoniecznie wygląda dobrze, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, może będzie fajnie, może niekoniecznie. Zobaczymy, panie i panowie. No, jak będzie Sapkowski, to ja najchętniej przeczytam, ale patrzę już tutaj, co wy piszecie. Pytanie, czy nie zardzewiał, bo przerwa i wpływ otoczenia mogą nie być dobre. No, zobaczymy, wiesz, no. Chciałbym powiedzieć, on pisze dlatego, że rzeczywiście czuł, no ale to będzie minęło 24 lata, tak, od ostatniej książki. No i biorąc pod uwagę te wszystkie wydarzenia, które były z DC Projekt i tak dalej, troszeczkę się obawiam, że jednak inne rzeczy niż chęć opowiedzenia mają chęć, decydowały. To wypowiedź takie masło maślane, to tak delikatnie mówiąc dla Lancel, to po prostu stwierdził, że coś powie, ale nie powiem o czym, bo w ogóle, ale wiesz, troszeczkę jak zasada Madonny, tak? Nieważne co mówią, byle mówili i nazwiska nie przekręcili. Mimo, że tak naprawdę Madonny nazwiska nikt nie używa, no ale dokładnie wiecie o co chodzi. Słuchajcie, teraz będzie po raz wtóry, po raz 500, czy tam 1000 wytłumaczenie, dlaczego ten program nazywa się co tam w Horrymoodzie, czemu Hollywood. No bo w tym momencie gra planszowa Monopoly wreszcie doczeka się nowej wersji filmowej. Studio Lionsgate łączy siły z Hasbro i to już jest w tym momencie hardcore, że dotarliśmy do takiego czasu, dożyliśmy, podaje Collider, że gra Monopol będzie miała swoją nową wersję, w ogóle swoją wersję filmową. Wygląda na to, że po sukcesie Super Mario Bros. I Barbie czeka nas wysyp filmów opartych na grach i zabawkach. Jak bumerang wraca więc pomysł ekranizacji popularnej gry Monopol. Tym razem projekt przygotowuje studio Lionsgate. Mam nadzieję, że to będzie jakaś komedia fajna, bo inaczej tego nie widzę. Wytwórnia Lionsgate kupiła od firmy Hasbro Studio Entertainment One. Wytwórnia Lionsgate kupiła od firmy Hasbro Studio Entertainment One. Przecinka zabrakło. Transakcja opiewa na $500 milionów i ma zostać sfinalizowana pod koniec roku. Przyjęty przez Lionsgate pakiet zawiera bibliotekę około 6500 tytułów, w tym między innymi niezwiązane z Hasbro serie takie jak Recruit, Yellow Jackets czy reality show Naked and Afraid. Hasbro wciąż będzie jednak zaangażowany w produkcję tytułów opartych na ich marce, w tym między innymi ekranizacji Monopolu. O filmowej wersji Monopoly mówi się od lat. Na różnych etapach w projekt zaangażowani byli Kevin Hart, Tim Story i nawet Ridley Scott. Ridley Scott nie weźmie, on to spieprzy. Który planował przekształcić grę w futurystyczną opowieść przypominającą łowcę androidów. I byśmy się dowiedzieli, że Monopol, łowca androidów, obcy, Predator i tak dalej, to jest jedno uniwersum, jeden świat. Na chwilę obecną projekt filmowej wersji Monopoly nie ma reżysera ani gwiazdy. Nie ustalono też potencjalnej daty premiery. Zespół Lionsgate jest doświadczony w rozrywce, w zarządzaniu wartościowymi markami. Jesteśmy zadowoleni, że znaleźliśmy tak dobrą przystań dla naszych filmowych i telewizyjnych projektów E1. Nie możemy się doczekać współpracy, zwłaszcza nad filmową adaptacją Monopolu, skomentował prezes Hasbro. A no nie wydaje mi się, że jest jakiś sens w ogóle mówić, na czym polega gra Monopol, bo chyba każdy kiedykolwiek grał. Jak projekt angażuje się ryzyko, to wiesz, że coś tu śmierdzi. No coś w tym jest na rzecz, no bo tyle produkcji ostatnio położył, że po prostu szkoda gadać. Czekam, kiedy polska ekranizacja pod tym Eurobiznes, no może coś takiego będzie, ale słuchajcie, tak wam powiedziałem, że gra planszowa Monopoly, ale to nie jest jedyne, naprawdę to nie jest jedyne.
to nie jest jedyna rzecz absurdalna, którą twórcy robią, bo zaraz wam pokażę z Twittera, będę używał tej nazwy, bo ten X jakoś niekoniecznie, z Twittera, jakie produkcje mają powstać w najbliższym czasie właśnie dlatego, że ostatnimi czasy gro filmów opartych na zabawkach i tak dalej odnosi sukcesy i się okazuje, że są dobre produkcje, jakieś sensowne, więc to nie tylko, że Lionsgate robi monopol, ale słuchajcie, jakie produkcje są przymierzane. To jest o Mattel, chodzi o tą wytwórnię Mattel, czyli firmę, która posiada prawa do Barbie. Przede wszystkim Uno. Uno to jest, panie i panowie, właśnie ta gra karciana, będzie zrobiony z niej film. Lecimy dalej. Magic 8 Ball. To jest Magic 8 Ball. Kojarzycie, nieraz w filmach jest dzieciaki, nastolatki zadają pytanie better not to tell you now, czyli lepiej tobie nie mówić, nie? Na przykład, czy zakocham się w tym roku? I ona w tym momencie trzęsie tą kulą i ta kula jej mówi. To jest właśnie ta kula Magic 8 Ball, na podstawie tej kuli będzie zrobiony film. Lecimy dalej. Polly Pocket, Viewmaster, American Girl. Major Matt Mason. Jestem zadowolony. Masters of the Universe, czyli He-Man, bo przydałoby się, bo rzeczywiście ten film z Dolphem Lundgrenem był koszmarny. Thomas the Tank Engine, czyli Tomek, no nie wiem, tak, to Tomek o pociągu i jeszcze Rock 'em Sock'em Robots. Więc mnóstwo, naprawdę mnóstwo, to jest akurat artykuł Discussing Film, także też nie moje, więc mnóstwo tych pomysłów jest. To się wiąże tylko i wyłącznie z jedną sprawą. Kasa, misiu, kasa, tylko i wyłącznie oni chcą kasę robić i chyba im brakuje pomysłów, bo wygląda na to, że już zekranizowali każdy komiks, który też można było zrobić, że naprawdę zekranizowali każdą bajkę, animację czy cokolwiek, chociaż mangi przenoszą na ekran w tamtą stronę, no po prostu grubo, naprawdę grubo. Można zrobić o wszystkim, taka prawda, w teorii, choć Lego jeszcze wyszło, uniwersum gry i filmy, no rzeczywiście Lego to już przeszło samych siebie, naprawdę jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Magic Eyeball to bym powiedział horror pokroju prawda czy wyzwanie. Może coś takiego, wiesz, jakiś taki hardcore na zasadzie, no nie wiem, że czy tam przeżyjemy dzisiejszą noc, nie, na przykład I seriously doubt that i tak dalej, no nie wiem, zobaczymy, czas pokaże, co oni mają zamiar z tym, że zrobić. Niektóre te produkcje wydają się ok. Hot Wheels czy Tomek, ale na przykład z kulą pewnie jakiś horror z nawiedzoną kulą opętującą graczy i od razu 8 części. Słuchaj stary, od razu, wiadomo, skoro Magic 8 Ball, czyli w pierwszej części wprowadzenie, poznajmy bohaterów przez kolejne 7 części, wiesz, jak serial, nie? 7 sezonów wprowadzenia, w 8 się wszystko kończy, po to, aby na końcu się okazało, że oko puszczone i w tym momencie jeszcze robimy serial, robimy jeszcze animacje, robimy komiksy, robimy książki, nowele graficzne i tak dalej, i tak dalej. Czemu by nie? Ja mam sentyment do filmu z Lundgrenem, może dlatego, że posiadałem na VHS i lubiłem nawet, ale wtedy miałem spaczony guz może. Ja ten film też lubiłem, jak miałem może, ja wiem, z 7-8 lat, bo gdzieś on wtedy wyszedł. Tak, taki stary jestem, panie i panowie. Ja jestem tą osobą właśnie, która trzyma Marley Erdowicz do chrztu, także ja już mam swoje lata, no ale wyobraźmy sobie, przez chwileczkę, pogadamy na przykład pogadamy o He-Manie. Wiadomo, że He-Man może to nie jest osoba pokroju Conana, tak, ale to rzeczywiście potrzebujemy jakiegoś aktora dosyć postawnego. Potrzebujemy aktora, który będzie młody, no bo domyślam się, że oni już mają w planie, że zrobią tego 500 000 części. Kogo byście widzieli w tejże roli? Kogo byście widzieli w tejże roli właśnie He-Mana? Taka jakaś sensowna, bo to umówmy się, to nie musi być Robert De Niro, bo akurat do tej roli nie potrzeba faceta, który się jest super aktorem, tylko kogo byście widzieli? Od razu mówię, że Dwayne Johnson raczej się nie zgodzi. No po prostu nie i to wszystko. Ale popatrzcie, co piszecie. Chyba chodzi o to, że młodym się nie chce nawet o to, że się młodym nie chce, a nawet jak się naprawdę są talentowani, to bez promocji kontaktów wuja w Teleekspresie to ciężko im się przebić, dlatego sequele, kontynuacje Cudawianki. No na pewno tak. Na potęgę pozemnego czerepu, mocy przybywaj. Oh, I've got the power. Pamiętam tę animację i tę klasyczną muzyczkę, ale nie będę teraz jej śpiewał, bo akurat śpiew to jest ta strona, której panie i panowie ja nie mam. No, czekam na wasze propozycje. Kogo byście widzieli w roli księcia Adama z Eterni, bo akurat rzeczywiście to o niego najbardziej chodzi.
No i tak to rzeczywiście ma wyglądać. Ja jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Pod względem postury, na przykład Cavill, Pratt, ale nie tylko mięśnie decydują, też charyzma i umiejętności podjęcia wyzwania. Tak, no ale to w tym momencie masz osoby, które rzeczywiście są już uznanymi markami i też pamiętaj, Cavill no pewnie jest tam gdzieś po 40, co nie? Pratt też najmłody nie jest, a oni też zapewne potrzebują kogoś, kto pociągnie tę markę przez 30 lat. Chyba że na przykład tak się wyłożą jak co to był Jon Stewart? Nie, to nie był Jon Stewart. Był taki film od Disneya akurat. Jakiś tam, ale wywalili się. No zobaczymy. No, nie musi być, bo nawet pamiętam przecież, że Christopher Lambert, który wcielał się w rolę Tarzana, też nie jest jakimś wielkoludem, bo on mniej więcej mojego wzrostu, niespełna 1,80 m, a wyglądało to dobrze i sensownie, a aktorem rzeczywiście Christopher Lambert jest dobrym i ciekawym. Kojarzysz, że macie animację Heavy Metal, to było coś o tamtych czasach. Tak, najbardziej mam Heavy Metal na DVD. Mówimy oczywiście o animacji, oprócz tego, że mam na CD, mam mnóstwo różnego rodzaju muzyki heavy metalowej. Także piszcie. Ja wam przypomnę, panie i panowie, za tydzień naszym gościem będzie Karolina Głogowska. Zgadza się. Karolina, sekundkę, tylko wezmę odpowiednią książkę, bo kilka mam przygotowanych. Karolina, panie i panowie, będzie naszym gościem i pomówimy sobie z nią o jej najnowszej książce, czyli o książce Ostatni Diament. Mam nadzieję, że będzie również kilka, bo dobrze pamiętacie, że no jakiś czas temu gadaliśmy sobie właśnie o tej książce, czyli o jej pierwszej książce solowej Wzorzec, teraz będzie o książce Ostatni Diament, więc Karolina z nami będzie za tydzień i sobie głównie o książkach pogadamy. Hemsworth, tych Hemsworthów jest mnóstwo, więc czemu by nie. W każdym razie na pewno coś wymyślą, to nie ma tego, że oni powiedzą nie, dziękuję bardzo, nie mamy pomysłu. Wydaje mi się, że no na pewno aktor to jest najmniejszy problem. Wiadomo, musi być postawny, musi być dobrze zbudowany, ale można wybrać ciekawych, fajnych aktorów. Przez wiele lat myślałem, że nomen omen znowuż po Dolphie Lundgrenie nikt ciekawie nie wcieli się w rolę Franka Castle, czyli w rolę Punishera. Mowa oczywiście o tym Punisherze sprzed wielu lat, tym VHS-owym, po czym dostaliśmy kilka innych wcieleń. Thomas Jane może niekoniecznie, ale potem rzeczywiście już było kilka innych i ten ostatni Netflixowy był całkiem rzeczywiście sensowny, więc coś na pewno się wymyśleć, panie i panowie, da. Jutro, jak już mówiłem, najpóźniej we wtorek wpłynie właściwie Meg 2. Powiem, tylko tyle wam powiem na temat tej recenzji. Gdyby ta recenzja tego filmu była zrobiona pół roku temu, przed Władcą Marionetek, to byłaby ona bluzgana, bo ten film jest po prostu koszmarny. 20? A nie wiem, a może muszę czyżby ten 20, czyżbym po prostu się na wyrost pochwalił? Sekundkę, bo może się okazać, że rzeczywiście miało być 20, a ja po prostu w tym momencie już zareklamowałem i jakoś tak no patrzcie. No i widzisz, dałem cia. No zgadza się, 20 sierpnia, czyli za 2 tygodnie. No dobra, za 2 tygodnie będzie Karolina. Przepraszam bardzo, bo pierwotna była decyzja inna, ale potem zmieniliśmy, bo się okazało, że terminy się nie zgadzają. No dobrze, czyli za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo Jurku. Za 2 tygodnie będzie Karolina, ale dokładnie wiecie, że będziemy wtedy gadać o książeczkach. A rzeczywiście ta jest akurat bardzo fajna. Bo ją przeczytałem i przesłuchałem. Ten od Netflixa jest mega, rzeczywiście bardzo dobry. Bernthal chyba, tak się nazywa aktor, który wcielał się w rolę Punishera, więc jest rzeczywiście piękna sprawa. We środę mamy odcinek z ciekawostkami odnośnie serii Topór, chyba jednej z najlepszych, jaką omawiałem w cyklu Kultowe Horrory, bo nie przypomniałem sobie, że była któraś z tych części, którą powiedział, że jest beznadziejna, jest słaba. Nie, no, może dlatego, że tylko i wyłącznie 4 części, ale akurat mi się Topór bardzo podobał, fajne oczko do widzu, do fanów gatunku, więc jak najbardziej bardzo mnie to cieszy. A co mamy dalej? No i w tym momencie nie mam swojego kapownika, więc nawet wam nie powiem, co będzie później, ale na pewno będzie coś fajnego. Shorty codziennie. Wiem, że niekoniecznie wiele osób, które ogląda, według oczywiście danych YouTube'a, osoby, które oglądają live'y, nie oglądają shortów, a osoby, które oglądają shorty, nie oglądają live'ów. No ale to przynajmniej informuję was, a ich tak samo, że coś takiego się dzieje, panie i panowie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo, było mi niezmiernie miło gościć u was
w domach, jakże to zabrzmiało, jakkolwiek nie zabrzmiało, wiadomo o co chodzi. Widzimy się na żywo za tydzień i wtedy sobie pogadamy. Oczywiście, że tak, co tam o tym, co tam w Hormudzie. A na razie, cześć i widzimy się za czas jakiś. Hej.